W ramach międzynarodowego projektu Poets of Today, Voices of Tomorrow realizujemy szereg działań projektowych. Są to m.in. spotkania z poetkami i poetami, ale także z nauczycielkami i nauczycielami ze szkół średnich. Takie spotkania są realizowane we wszystkich krajach partnerstwa projektowego, czyli w Słowenii, Serbii, Finlandii, na Węgrzech, a także w Polsce. I właśnie z tego powodu gościmy dzisiaj w Krakowie, mieście literatury UNESCO i w gościnnych progach Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie spotykamy się z nauczycielkami i nauczycielami, żeby wspólnie pracować nad przygotowaniem Dni Poezji w szkole. To jest bardzo interesujący projekt, który ma łączyć z jednej strony artystów, poetów, ich twórczość z nauczycielami i z uczniami. Artyści mają pokazać swoją perspektywę czytania, rozumienia poezji i próbować przekazać ją uczniom, a nauczyciele mają być takim rodzajem łącznika. Myślę, że projekt będzie wartościowy zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i samych poetów, którzy będą mieli okazję spotkać się z czytelnikami, więc albo może swoimi przyszłymi czytelnikami. Nam, nauczycielom, również pozwoli na może czasami też zmianę pewnej perspektywy mówienia o poezji, uczenia, czytania poezji. Jedną z wartości tego projektu jest to, że spotykają się tutaj nauczyciele i nauczycielki różnych dziedzin, różnych dyscyplin, różnych przedmiotów z poetami, poetkami, przedstawicielami, przedstawicielkami polskiej poezji współczesnej. I to będzie, myślę, jedna z najważniejszych cech tego projektu, odróżniająca go od innych projektów, które znam, bo to jest zjawisko głównie festiwalowe, że możemy się spotkać z tymi osobami na żywo. W edukacji zdarza się znacznie rzadziej. Nam, nauczycielom, udział w tym projekcie pozwala stać się bardziej kreatywnymi. Trzeba pamiętać, że za każdym sukcesem ucznia stoi nauczyciel. Czasami w cieniu tego ucznia, ale to dzięki nam często ci uczniowie zdobywają sukcesy i należy o tym pamiętać. Udział w tym projekcie jest dla mnie osobiście takim motorem do działania, pobudza mnie do jeszcze większej, bardziej aktywniejszej pracy. I oczywiście jak najbardziej pracy z tekstem poetyckim czy literackim. Poezja jest mi bardzo bliska zawodowo, badawczo. Pracuję też na Uniwersytecie Śląskim i poezją najnowszą zajmuję się od 10 już lat właściwie, w różnym stopniu natężenia i z różnych perspektyw ją oglądając. I myślę sobie, że to, co najważniejsze, to odpowiedź na to pytanie nie tylko co czytać, ale przede wszystkim jak czytać to z młodymi osobami, żeby ich zainteresować, żeby rozbudzić w nich tę samą pasję i miłość, którą mam ja do poezji. I myślę sobie, że ten projekt może przynieść odpowiedzi właśnie na te pytania i zupełnie nowe pomysły.